A jak zacząłeś? Coś, co nazwałbyś służbą, tak? Jakiś, wiesz, myślę, że się nie zawężamy do prowadzenia kościoła. Nie? W moim przypadku to było szybko i drastycznie. Jeśli możemy mówić o służbie jakiejś w kościele, dlatego że kiedy ja się nawracałem, byłem osobą bardzo nieśmiałą. Kiedy miałem się odezwać do więcej niż 2 osób, robiłem się czerwony, zaczynałem się jąkać i nie wiedziałem co zrobić. I na początku myślałem, że Bóg powołał mnie do służby poradnictwa, że będę 1 na 1 rozmawiał. Ja jak od razu po nawróceniu zacząłem się z ludźmi dzielić Ewangelią, także 1 na 1 to nie było problemów. I w parę miesięcy po nawróceniu jechaliśmy jako wspólnota do innej wspólnoty w Oświęcimiu, gdzie miało być noc czuwania, miała być modlitwa przez Duchem Świętym. I mieliśmy tam jechać im po prostu służyć i pomagać. I była odprawa przed rozpoczęciem tego wieczoru i liderka tamtej wspólnoty zwróciła się do naszego lidera i mówi, czy ktoś z Twoich ludzi, 1-2 osoby mogłyby powiedzieć świadectwa. Na to lider mówi, tak, już się 2 zgłosiły, Marek i Wojtek. I w pół godziny później stałem przed kościołem pełnym kilkuset ludzi z mikrofonem w ręku i mówiłem po raz pierwszy swoje świadectwo. I tak to się zaczęło. I na początku to było podobnie do Ciebie, bo to było robienie wszystkiego, co było potrzebne, wszystkiego, co można było robić. Czasami nauczanie, czasami dzielenie się słowem, czasami robienie porządków, sprzedaż książek, bo zawsze książki kochałem, więc zawsze się koło tych książek kręciłem. Potem pierwsza grupa domowa i tak to działa. Ale to jest też ciekawy temat, bo myślę, że podobnie jak Ty mówisz, że Bóg Cię przygotowywał do tego, ja nie wiedziałem, do czego Bóg mnie przygotowuje, ale to było takie dziwne dla mnie doświadczenie, bo odczułem, że Duch Święty mnie kieruje do tego, żeby zacząć studiować temat Kościoła. A ja zawsze mówiłem, no po co, jestem katolikiem, Kościół się nie może zmienić, Kościół funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, po co mi zajmować się tym tematem. Ale takie odczułem przynaglenie, więc zacząłem studiować, czytać książki, studiować Biblię, szczególnie patrzeć na ten temat i nie wiedziałem, że Bóg mnie przygotowuje do służby w Kościele i przez to studium Słowa On umieszcza we mnie pewien obraz Kościoła. Obraz, któremu jestem oddany i dla którego żyję. No właśnie, tu chciałem się gdzieś, wejść w słowo, bo oczywiście ja też tak uważam, ale to jest taka, uważam, bardzo, bardzo cenna myśl, że służba nie zaczyna się wtedy, kiedy ktoś wychodzi za kazanicę, prawda? Tak. Przypomniało mi się, że kiedyś zajmowaliśmy się taką służbą u nas w kościele, jak przegrywanie kaset. Oczywiście, ja też. Świetnie. I wy chyba też mieliście taką kopiarkę z 1 na 3. Tak. To niektórzy nie wiedzą w ogóle, co to znaczy. Ale pamiętam do dzisiaj wieczory, w których kopiowałem z moją żoną kasety dla ludzi z kościoła z kazaniami. To było piękny czas. No właśnie, ale służba nie zaczyna się w tym miejscu, prawda? Bo wydaje mi się, że czasami to się tak jakoś gdzieś, nie wiem, czy to jest jakiś trend, czy to jest jakieś takie myślenie, czy też jakiś chęć szybkiego awansu. A jednak ten czas przygotowania jest ważny, nie? Prawda? Jezus przygotowywał się do swojej służby, przynajmniej od 12 roku życia do 30. Prawda? Tak, i ja myślę, że tutaj jest wiele bardzo, bardzo ważnych czynników. W ogóle kwestia przygotowania jest ważna w każdej dziedzinie życia, a co dopiero jeśli chodzi o służbę, bo służba to nie jest tylko kwestia pewnej wizji, nawet pewnego obdarowania, nawet jakichś umiejętności, ale na to składa się bardzo wiele czynników i myślę, że jest to temat bardzo ważny, bardzo istotny. Zresztą chociażby kwestia, kiedy patrzymy na pierwszy Kościół i ludzie, którzy byli znaczącymi osobami w służbie,
o których możemy czytać w dziejach apostolskich, tacy jak czy Szczepan, czy Filip, którzy byli niezwykłymi ewangelistami, gdzie działy się niezwykłe znaki i cuda w czasie ich służby, czy też wręcz spektakularne różne wydarzenia, zaczynali od tego, że pomagali w karmieniu wdów, opiekowaniu się biednymi ludźmi i służyli w czymś, co tak się określa zwykle służbami pomocy. I myślę, że to jest coś, od czego się zaczyna. Ja zaczynałem tak naprawdę we wspólnocie od układania krzeseł i sprzątania i bardzo to lubiłem. Tak. I czasami mi tego brakuje. Ale myślę, że też coś, o czym mogę powiedzieć też, jest coś takiego, że nie wiem, jak to było w Twoim przypadku, ale bycie pastorem to była ostatnia rzecz, o jakiej myślałem. Mhm. I dla mnie jest, kiedy patrzę na swoje życie, zawsze miałem jakieś wyobrażenia w swoim życiu, miałem jakieś marzenia odnośnie swojego życia i myślałem, że służba Bogu to będzie coś ważnego dla mnie, ale to będzie przy okazji jakby, tak, że to, co będę robił, będę służył Bogu, będę czy uczył, czy zajmował się czymś, czy opiekował się ludźmi, ale nigdy nie myślałem o czymś takim. I patrząc jakby z perspektywy, to jest dla mnie coś bardzo ważnego, bo ja nigdy nie dążyłem do tego, tak? Nigdy nie chciałem być na czele, nigdy nie chciałem zajmować tego miejsca i tak naprawdę, gdyby nie Boże interwencje w moim życiu, nigdy nie znalazłbym się w tym miejscu. I pamiętam takie dwa bardzo ważne momenty w moim życiu, które odegrały bardzo ważną rolę w zrozumieniu tego, jakie jest moje powołanie, jakie jest moje miejsce. One się rozegrały właśnie te wiele lat temu. Pamiętam, kiedy w 1991 roku, więc 25 lat temu, kiedy tak się stało, że nasza wspólnota znalazła się poza strukturami Kościoła katolickiego i zastanawialiśmy się, co dalej. Do tej pory my byliśmy taką dość wspólnotą, która nie za bardzo była lubiana przez hierarchię kościelną, więc nas często gdzieś wyrzucano z jakiejś parafii, więc my staraliśmy się znaleźć inną parafię i tak wracać tylnymi drzwiami i parokrotnie nam się to udawało, także zmienialiśmy różne parafie czy zgromadzenia zakonne, które nas gościły. Ale pamiętam wtedy, kiedy po raz kolejny znaleźliśmy się poza, ja się modliłem i pytałem Boga, co dalej. I Duch Święty wtedy mi powiedział: budujmy Kościół. Nie do końca rozumiałem, co to znaczy, ale wiedziałem, że ja powinienem zaangażować się w budowanie Kościoła. Zrozumiałem wtedy też, że to jest moje powołanie, że to jest moje życie i to robię do dzisiaj. Kocham Kościół. I to jest moją służbą i moim mottem życia. Ja służę po to, ja żyję po to, żeby budować Kościół. I wiedziałem, że to mam robić, ale nie wiedziałem naprawdę, co to oznacza. I kiedy w rok później nagle znalazłem się sam z grupą 10 studentów i zastanawialiśmy się, co dalej, i powiedzieliśmy sobie: tak, my potrzebujemy Kościoła, my chcemy Kościół, będziemy budować Kościół. I zaczęliśmy pracę. I de facto zostałem pastorem. Chociaż przez pierwsze 2 lata nie pozwalałem nazywać siebie pastorem. I wydawało mi się cały czas, że ja tu jakiś czas popracuję, coś zrobię i na pewno Bóg ma kogoś lepszego ode mnie. I Bóg przyśle kogoś, kto przyjdzie w odpowiednim momencie i uwolni mnie z tego ciężaru i po prostu On się będzie tym zajmował. I to trwało 2 lata. I po 2 latach znowu Duch Święty musiał zainterweniować i miałem wizję. Nie miałem często w życiu wizji, ale to było bardzo takie wyjątkowe wydarzenie, bardzo naturalne, chociaż nie wiem dzisiaj, czy zasnąłem, czy to była wizja na jawie, trudno jest mi to powiedzieć, ale była bardzo wyraźna. Bóg pokazał mi 2 obrazy. Zobaczyłem najpierw piękną biblioteczkę, szafę pełną książek, Czego się nie grubych, cienkich, i na okładce każdej książki było moje imię i nazwisko. O. A potem zobaczyłem drugi obraz. Zobaczyłem tłum ludzi. I potem pojawiło się pytanie:
z kim czy z czym chcesz pracować. I kiedy doszedłem do siebie, nagle sobie uświadomiłem, że ja kocham książki. To wiem. Ja kocham pracę naukową, ale to jest moje hobby. A ja chcę pracować z ludźmi. Kocham ludzi i chcę pracować z ludźmi. I to był punkt zwrotny. To był punkt zwrotny, także moje dochodzenie do tego miejsca, pomimo tego, że już Kościół 2 lata prowadziłem, ono trwało, ale to, co widzę, i myślę, że to, co jest ważne, jeśli mówimy tutaj o powołaniu i konkretnej służbie, ja myślę, że ważne jest obdarowanie, ważne jest namaszczenie, ważne są umiejętności, ale myślę, że bardzo ważne, bardzo istotne także jest też świadomość tego, że Bóg nas powołuje i do czego nas powołuje, że to jest coś niezwykle istotnego, niezwykle ważnego.